Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z dr Joanną Ostrowską, na które się ogromnie cieszę, nie tylko dlatego, że jestem dziennikarzem piszącym o sprawach LGBT, nie tylko dlatego, że jestem gejem, który prowadzi Uniwersytet Stonewall, wykłady online poświęcone historii i kulturze osób queer, ale także dlatego, że z Joanną przyjaźnimy się już niemal 20 lat. Poznaliśmy się na pierwszym roku judaistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z których to studiów ja wkrótce zrezygnowałem, a ona została. Została nie tylko po to, by przez kolejne lata studiować historię, ale by rozwijać także swoje inne, szerokie zainteresowania humanistyczne, bo muszą Państwo wiedzieć, że ta najbardziej pracowita osoba, jaką znam, oprócz historii studiowała także filmoznawstwo na tymże samym Uniwersytecie Jagiellońskim, produkcję filmową w Szkole Filmowej w Łodzi i Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zupełnie niedawno skończyła również hebraistykę. Po studiach wykładała najpierw jako magistra, a później już doktorka nauk humanistycznych, między innymi w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, w Pracowni Pytań Granicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy na studiach polsko-żydowskich przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Joanna Ostrowska na temat swoich badań wybrała obszar, którym nikt w Polsce zajmować się nie chciał i w gruncie rzeczy nie chce do dzisiaj, choć ostatnio pojawiło się w naszym kraju młode pokolenie naukowczyń i naukowców, którzy coraz odważniej zdrapują przyschniętą farbę, którzy przyglądają się temu, co inni uznali za nieważne czy wręcz wstydliwe, którzy coraz odważniej poddają rewizji oficjalne narracje i nie mają zamiaru wpisywać się w narodową, polską, zafałszowaną martyrologię, co dzisiaj w czasach oficjalnej państwowej homofobii polskiego rządu i podległych mu instytucji jest jeszcze trudniejsze niż kilkanaście lat temu. Ale homofobia nie przyszła do Polski razem z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Była w niej oczywiście wcześniej. Często na drodze badawczej Joanny Ostrowskiej przybierała formę zawoalowaną, miękką i przez to w gruncie rzeczy bardziej perfidną. Homofobami są bowiem w Polsce nie tylko faszystowscy bojówkarze czy katolicki kler, ale często bywają nimi profesorowie uniwersyteccy, pracownicy archiwów państwowych, czy w końcu pracownicy muzeów byłych niemieckich obozów koncentracyjnych na terytorium Polski, którzy dzielą ofiary tychże obozów na godne pamięci i te jej niegodne. Nimi właśnie, zapomnianymi ofiarami nazizmu, zapomnianymi i pogardzanymi w Polsce, postanowiła się zająć wiele lat temu dr Joanna Ostrowska. To dzięki niej w 2016 roku ukazała się w Polsce książka Heinza Hegera Mężczyźni z różowym trójkątem, jedno z nielicznych świadectw homoseksualnego więźnia obozów koncentracyjnych. To dzięki niej w 2017 roku ukazała się w Polsce książka Cholernie mocna miłość Luca Van Dijk'a, jedyne znane nam świadectwo Polaka, Stefana, skazanego z paragrafu 175. W 2018 roku Joanna wydała książkę Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, nad którą pracowała 10 lat. Otrzymała za nią prestiżową austriacką Mauthausen Memorial Forschungspreis. Polskie środowisko historyczne pominęło ją znaczącym milczeniem. I oto teraz, w roku 2021, dostajemy od Joanny Ostrowskiej książkę, na którą musieliśmy czekać w Polsce 76 lat. Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej, to pierwsza książka poświęcona w całości polskim ofiarom paragrafu 175, polskim różowym trójkątom. Wydało ją wydawnictwo Krytyki Politycznej, które wspólnie z poznańską grupą Stonewall zapraszają Państwa do rozmowy z dr Joanną Ostrowską.
Joanno, jesteśmy w Poznaniu na Jeżycach, pięknej poznańskiej dzielnicy. I jakieś 200, może 300 metrów od miejsca, w którym nagrywamy naszą rozmowę, jest kamienica, w której mieszkał jeden z bohaterów Twojej książki, która jest właściwie głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Powiedz, kto mieszkał w tej kamienicy nieopodal przy ulicy Kościelnej w Poznaniu? Stefan Blaszkowski. I rzeczywiście jest to jeden z takich bohaterów, który, jak sięgam pamięcią, rozpoczął te moje badania i był dla mnie bardzo istotny, bo ta historia nie tylko mnie poruszyła, ale jest też taką dobrą egzemplifikacją tego, na co byli narażeni moi bohaterowie. Stefan Blaszkowski był wdowcem, miał 2 dzieci. I pracował jako zecer na Placu Wolności, niedaleko Cafe Arcadia. I któregoś wieczoru wychodził z pracy. Tutaj nie wiemy do końca, jakie były okoliczności tej sytuacji, ale skracając, spotkał w szalecie miejskim, tam przy Placu Wolności. Przy Placu Wolności, przystojnego mężczyznę. Rozpoczęła się rozmowa i mamy 2 wersje. Wersję tego mężczyzny i wersję Stefana. Tym mężczyzną był SS-man, który twierdził, że Stefan próbował go uwieść, w związku z tym został jakby zmuszony do sytuacji, w której zaprowadził go na komisariat, żeby zgłosić przestępstwo na mocy paragrafu 175. Wersja Stefana była zupełnie inna. Stefan twierdził, że ten mężczyzna próbował go uwieść najpierw w szalecie, przyglądał się mu, bezczelnie się śmiał, to jest dokładnie takie określenie z akt, po czym na zewnątrz zaproponował mu oczywiście w zawoalowany sposób, żeby tutaj doszło do jakiegoś spotkania między nimi, żeby gdzieś się wybrali. Stefan to podjął, ale też poinformował Niemca, że jest Polakiem. W związku z tym jakby tutaj ta informacja powinna automatycznie go odstraszyć. To się nie stało. No ale tak jak wspomniałam wcześniej, wylądowali we 2 na komisariacie i tutaj to krótkie wydarzenie, ten epizod, w którym tak naprawdę nie doszło do żadnej sytuacji erotycznej, której tak naprawdę wszystko opierało się na spojrzeniach, drobnym dialogu niewyjaśnionym, podejrzeniach. Zakończyła się 2-letnim wyrokiem na mocy paragrafu 175 podpunkt 4, ponieważ sąd stwierdził dodatkowo, że Stefan ze względu na tę sytuację najprawdopodobniej utrzymuje się z pracy seksualnej na ulicy, czyli jest, mówiąc tamtym językiem, zawodową prostytutką męską. Na dodatek jeszcze ta kara była tak wysoka, ponieważ Stefan przeciwstawił się Niemcowi w trakcie zeznań, mówiąc, że było zupełnie inaczej, on się do żadnej winy nie przyznaje. I stąd doliczono mu jeszcze jeden paragraf. Tak jak wspomniałam wcześniej, to była kara 24 miesięcy więzienia. Stefana przewieziono z Poznania do więzienia, ciężkiego więzienia karnego w Rawiczu i tam zmarł na zapalenie opłucnej 5 miesięcy przed... Oficjalnie. Tak, oczywiście, że to jest w akcie zgonu jest wpisana tak zwana słabość serca. 5 miesięcy przed, przepraszam. 5 miesięcy przed zakończeniem wyroku. I ile miał lat Stefan? Stefan miał, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 40 lat, więc to był, tak jak wspomniałam, no, był wdowcem, miał 2 dzieci. My tutaj nie mamy żadnych informacji dotyczących tego, co z tymi dziećmi się stało. Jest jeden taki krótki zapisek związany z wizytą w Rawiczu jego siostrzenicy, która przyjeżdża, żeby się z nim spotkać, bo to jest jakby jego, tak naprawdę Stefan jest jej ostatnim krewnym. Takie widzenia trwały 15 minut i ta dokumentacja, która się zachowała, to są takie krótkie druki, dokumenty, druki ulotne, w których wiemy po prostu, że złożono prośbę o takie spotkanie i to do tego spotkania doszło, natomiast tak naprawdę nie wiemy nic więcej z takich, no powiedziałabym, bardziej jakichś wrażliwych, emocjonalnych sytuacji, które mogły gdzieś tam dotyczyć sprawy Stefana, jego rodziny itd., itd. Tutaj nie wiem, co się stało z tymi dziećmi. No jego życie skończyło się, ponieważ któregoś wieczoru w centrum Poznania znalazł się w złym miejscu, w złym czasie, źle spojrzał, być może źle odpowiedział albo i nie. I wymiar sprawiedliwości zadziałał w ten sposób, żeby go
zatrzymać, ponieważ, jak twierdziła władza nazistowska, stanowił zagrożenie dla społeczeństwa niemieckiego i to była tak zwane niebezpieczeństwo szerokiego oddziaływania. Plus Stefan był Polakiem, a opowiedzieliśmy historię spotkania Polaka i Niemca. I tutaj to było też kluczowe. Polaka i Niemca podczas II wojny światowej, żebyśmy to jasno powiedzieli, Tak. bo pojawiają się oczywiście, powiedzieliśmy o SS-manie, mówimy o niemieckim prawie, mówimy o paragrafie 175, ale ta sytuacja wydarza się w Poznaniu w trakcie II wojny światowej, w Poznaniu, który jest częścią w ogóle kraju Warty, czyli jest tą częścią okupowanej Polski, która jest włączona do III Rzeszy. Bo zanim powędrujemy dalej i zanim wyjaśnimy trochę tych niuansów, powiedziałbym też historycznych, ważnych, bo chciałbym też, żeby ta rozmowa, wiesz, nasza skierowana była też do tych ludzi, którzy naprawdę nie wiedzą nic zupełnie o tym, a nie do specjalistów, więc pozwoli, że będę Ci też zadawał różne, powiedziałbym, raczej rudymentarne pytania. Uważam, że one są ważne i warto to opowiedzieć. Ale zanim wrócimy do wojny i zanim wrócimy do Twoich bohaterów, to powiedzmy o samym tytule książki. Twoja książka zatytułowana jest Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej. My tej książki, od razu musimy powiedzieć osobom, które nas oglądają i słuchają, nie mamy dzisiaj ze sobą fizycznie, ponieważ w dniu nagrania książka, dokładnie w dniu nagrania książka wędruje do drukarni, więc dostaniemy ją, mam nadzieję, niebawem, ale z tego powodu jej dzisiaj fizycznie nie mamy. Książka Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej. Wyjaśnijmy ten tytuł. Dlaczego to są oni? Gdzie są one? To jest pierwsze pytanie, które pewnie wielu osobom przychodzi do głowy. I dlaczego homoseksualiści, skoro my od kilku dobrych lat, my, mówię, społeczność LGBT i nasi sojusznicy i sojuszniczki walczymy z tym, żeby tego słowa nie używać, bo to jest słowo ze świata medycznego, słowo opresyjne i mówimy raczej o osobach homoseksualnych, o homoseksualności niż o homoseksualistach. Więc wyjaśnij proszę pokrótce właściwie, skąd ten tytuł. Z Onymi historia jest bardzo prosta i też dotyczy tak naprawdę jakoś tam tych kilkunastu lat, kiedy zajmuję się tym tematem. I myślę, że to słowo jest bardzo, bardzo polskie paradoksalnie. To znaczy w momencie, kiedy gdzieś tam pod koniec moich studiów w katedrze judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim wybierałam swój temat doktoratu, to gdzieś ten temat różowych trójkątów, wtedy jakby takim klasycznym układem w ogóle mówienia o sprawach zapomnianych ofiar nazizmu w przypadku nieheteronormatywności było właśnie o homoseksualistach w obozach koncentracyjnych, tak się wtedy mówiło. I w momencie, kiedy ja zaczynałam te wszystkie swoje pierwsze punkty związane z badaniami, no to też jakby byłam takim naiwnym dzieckiem, naiwną dziewczynką, która gdzieś wchodziła w jakiś świat historyczny, świat badań naukowych, świat uniwersytetu. Jakoś wydawało mi się zarówno w przypadku mojego doktoratu, czyli seksualnej pracy przymusowej, jak i w przypadku nieheteronormatywnych ofiar nazizmu, że żyjemy już w sytuacji, w kraju, w czasie, w którym jakby nie ma aż tak mocnego tabu na pewne tematy. No i tutaj bardzo szybko jakby zostałam sprowadzona na ziemię i okazało się, że z jednej strony istnieją, jeśli chodzi o mój doktorat, istnieją obozowe prostytutki, które chętnie oddawały się Hitlerowi i jego żołdakom i tak określano seksualną pracę przymusową, a z drugiej strony istnieją jacyś oni, mężczyźni tylko i wyłącznie, którzy rzeczywiście byli skazywani na mocy tego sławetnego paragrafu 175, ale to byli tylko i wyłącznie Niemcy, było ich bardzo mało i de facto nie ma sensu prowadzić tego typu badań, zajmować się tą historią z tych dwóch na podstawie tych dwóch marginalną przesłanek. Historią, nieważną historią. Która kompletnie nie wpływa na ten tak zwany duży obrazek. Ale dodatkowo jeszcze, i ta trzecia przesłanka myślę, że jest kluczowa, byli drapieżcami seksualnymi, predatorami seksualnymi, którzy, podając pierwszy lepszy przykład, znany też z literatury obozowej, po polsku, którzy po prostu gwałcili małoletnich chłopców w obozach koncentracyjnych. Więc czyli zasłużyli właściwie też na to. Mamy do czynienia ze sprawcami, tak? Więc jakby mimo całego tego nowego nurtu badań związanych właśnie ze sprawstwem w okresie II wojny światowej i tak dalej, to ten wycinek, ta grupa
była jakby, jeśli chodzi o polskie badania, była oczywiście odrzucona. Więc to oni, które się pojawiało najczęściej w momencie, kiedy ja przyjeżdżałam do różnych instytucji, wpadałam, zadawałam pytania, szukałam, to oni było takim dźwiękiem, które odbijało mi się bardzo, bardzo mocno w uszach. I gdzieś tam wydaje mi się, że to jest najbardziej uczciwe, żeby zacząć tą debatę w Polsce, a tak czuję i tak mam nadzieję, że z tą książką będzie, żeby zacząć właśnie od takiego popatrzenia w lustro trochę. To znaczy, że ja nie piszę historii tych ludzi, bo to jest już praktycznie niemożliwe. Te biografie to jest gdzieś tam próba dotknięcia jakichś sytuacji, które są bardzo, bardzo daleko. Ja piszę o świecie, w którym ci ludzie musieli żyć i o sytuacji powojennej, bardzo, bardzo współczesnej, w której my nie patrzymy na tych ludzi inaczej, patrzymy tylko i wyłącznie na onych. Ja tych onych próbowałam rozbić na kawałki, próbowałam pokazać, że ci oni nie są wcale tacy jak te 3 przesłanki, o których wspomniałam, że ci oni to są bardzo nasze historie, że to są ludzie, którzy są z krwi i kości, którzy mają imiona i nazwiska, którzy mają zupełnie inne historie. Że to są Polacy, że to nie są wcale osoby, które zostały skazane za to, że molestowały czy gwałciły dzieci, że wszystko to jest jeden wielki fałszywy obraz. Tak, że mamy, że ta historia, oprócz tego, że nie została w żaden sposób zagospodarowana, że została przemilczana, notabene, to by jeszcze było na miarę uczciwe to przemilczenie, prawda? A tutaj, że jakby nałożono na tą kolejną warstwę, w której gdzieś nie tylko królują stereotypy, ale która jest tak dominująca, że zablokowała jakiekolwiek możliwości szukania. Bo jeśli rzeczywiście zaczynamy wierzyć w to, że w okresie II wojny światowej nie było Polaków, którzy byli nieheteronormatywni, i to jest podtrzymywane na każdym możliwym poziomie, nie tylko akademii, ale w ogóle w dyskursie publicznym, i po dzień dzisiejszy wychodzą teksty, w których powiela się tę tezę właśnie Polacy nie byli skazywani na mocy 175, no to coś jest nie tak. I w tej perspektywie to słowo homoseksualiści w drugiej części tytułu, czy też w podtytule tej mojej książki, po pierwsze jest bardzo historyczne, no bo jakby siłą rzeczy, jeżeli jakkolwiek moi bohaterowie mogli o sobie mówić w tamtym okresie, mówię o II wojnie światowej w latach 30., mogli o sobie jakkolwiek mówić w kwestii nieheteronormatywności, to bardzo prawdopodobne, że mogli używać właśnie tego określenia. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, i dla mnie kluczowa, ja to wyjaśniam na samym początku książki, że to, jak dzisiaj rozumiemy słowo homoseksualista, jest zupełnie inne od tego, jak rozumiano ten termin wtedy, oprócz kontekstu, o którym wspomniałeś, medycznego, prawnego. Jedna rzecz, ale naziści wrzucili do tego worka, nazwijmy to tak kolokwialnie, do tego pojęcia tak bardzo wiele innych losów, że ja mam takie wrażenie, może się mylę, że na tym etapie, na którym jesteśmy w Polsce dzisiaj z queer historią, najpierw musimy to pojęcie sobie rozebrać na czynniki pierwsze, zrozumieć, jak ono rezonowało również na terenie, wspomniałeś, kraju Warty, generalnego gubernatorstwa, jak to się przeszczepiło w pamięci później, jak to funkcjonuje do dzisiaj. Jak to funkcjonuje do dzisiaj. No wiesz, pomyśl sobie, że tak naprawdę jak ja czytałam te relacje powojenne polskich więźniów, najczęściej polskich więźniów, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, polskich przeżywców, to de facto słowo homoseksualista było najbardziej pozytywnym określeniem. I to jest jakby dla mnie też punkt wyjścia. Ja nie mogę powiedzieć, nie, stop, nie chcę używać tego terminu, bo on jest skażony. Nie, moim obowiązkiem jako historyczki, badaczki jest powrót do tamtego czasu i próba jakby ustawienia się też w tym kontekście, który mamy dzisiaj, i też tych problemów, tych niedociągnięć, tego wszystkiego, co mówiliśmy o onych, tych stereotypów, żeby z tego wyprowadzić jakąś spójną narrację, w której rzeczywiście jakby to pojęcie się zupełnie inaczej odnajduje. One są też w onych. One są też w homoseksualistach. To jest najbardziej przerażająca rzecz, bo de facto, jak zaczęliśmy od tego, że wymieniłam te 3 przesłanki i sam powiedziałeś mi, że tak naprawdę rzeczywiście jakby w Polsce nadal wierzymy w to, że Polacy nie byli homoseksualni, że w ogóle nie było takich ofiar.
ale to też dotyczy kobiet. Tutaj oczywiście jest potrzebne zupełnie nowe badanie, ale Nawet gdzieś... jeszcze bardziej, powiedziałbym. Oczywiście, że tak. I gdybym miała tak ad hoc wymienić najbardziej homofobiczny, mocny, brutalny, naturalistyczny opis osób nieheteronormatywnych w polskiej literaturze wspomnieniowej, to jest Wanda Pułtawska, kobieta znana wszem i wobec. Papieża Jana Pawła II. Dokładnie, była więźniarka FKL Ravensbrück, jeszcze żyje cały czas. I to, co ona zapisała w swoich wspomnieniach, to jest wielokrotnie powielane, bo to jest też, o tym też rozmawiamy, to jest też coś, co ten obraz, który gdzieś tam onych homoseksualistów bez względu na tożsamość płciową, bez względu na orientację psychoseksualną, to jest coś, moment, w którym my teraz jesteśmy. Ta książka odpowiada na ten moment i próbuje jakby, mam nadzieję, i próbuje rozebrać te stereotypy, rozebrać te klisze i wyjść na jakąś prostą. No dodajmy, że Pułtawska pisała w sposób straszliwy o lesbijkach i w ogóle o relacjach lesbijskich, Tak. prawda? Zresztą nie tylko ona, o czym piszesz też w książce. I rzeczywiście ciekawe jest to, jak to przetrwało i właściwie funkcjonuje dzisiaj. Podobnie jak to odrzucenie przez, powiedziałbym, nacjonalistów polskich, ale nie tylko, bo powiedziałbym, że nawet konserwatystów, Tak, prawda? oczywiście. Tego faktu bardzo prostego, że oto świat nie jest wcale taki heteronormatywny i że również świat wojenny taki nie jest. Przypomniało mi się, przepraszam cię teraz, a propos, mała dygresja właściwie, przypomniał mi się przecież mural, które Muzeum Powstania Warszawskiego zamówiło kilka lat dobrych temu, ten czas ta szybko leci, ale wydaje mi się, że kilka lub kilkanaście lat temu, u Karola Radziszewskiego, tak. prawda? Bo Muzeum Powstania Warszawskiego co roku zamawiał u współczesnych bardzo artystów jakieś prace i Karol Radziszewski przygotował mural, który dyrekcja Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie uznała za zbyt homoerotyczny. Prawda? Więc to jest, tak mi teraz to przyszło do Tak, jak głowy, najbardziej. że to jest niekończąca się historia i dzisiaj w tej współczesnej narracji homofobicznej Polski, w tej państwowej polskiej narracji rządowej, również homoseksualizm jest, trzymając się homoseksualizmu właśnie, czy szerzej w ogóle nie heteronormatywna tożsamość, jest czymś właśnie znów niemieckim, Niemcy to oczywiście zachodnim, ale z naciskiem na Niemcy, prawda? Bo to właściwie homoseksualistami mogą być Niemcy, prawda? I byli podczas wojny, Polacy nigdy. Okazuje się, że jest to nieprawda. Uwaga, spoiler alert. To jest nieprawda i o tym jest Twoja książka. Idźmy zatem, zacznijmy od początku, bo powiedzieliśmy o jednym z bohaterów, powiedzieliśmy o tytule książki, więc zacznijmy trochę opowiadać. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od paragrafu 175, który pojawił się już kilkakrotnie tutaj w naszej rozmowie. Powiedz proszę pokrótce, w żołnierskich słowach, muszę Państwu powiedzieć, że Joanna jako akademiczka ma tendencję oczywiście do mini wykładów i moim zadaniem tutaj jest te wykłady brutalnie ucinać, co będę czynił. Więc powiedz pokrótce, Joanno, cóż to jest paragraf 175, skąd się wziął, co w nim było zapisane i jak był stosowany? Obiecuję w żołnierskich słowach. Paragraf 175 to jest pewien sposób podsumowanie też takiej dyskusji prawnej z początku XIX wieku, ale tak naprawdę został zapisany w kodeksie II Cesarstwa z roku 1871 i to jest zapis, który w tej pierwotnej wersji penalizował relacje seksualne między mężczyznami, plus w tej pierwszej wersji była zapisana jeszcze zoofilia, więc jakby to jest bardzo istotna kwestia. Ten kodeks z końca XIX wieku tutaj zrównywał te dwa zachowania, tak to nazwijmy, jakby i wpisywał w jeden paragraf. To jest jedna kwestia, ale zwracamy uwagę, że tylko paragraf 175 dotyczył mężczyzn. I druga rzecz istotna już, jeżeli chodzi o wiek XX, czyli relacje seksualne między mężczyznami nazywano tak zwanym nierządem wbrew naturze. I to bardzo przetrwało jakby też, jak będziemy mieli dużo takich wycieczek do współczesności, więc tutaj też ta cała językowa kwestia, która gdzieś się pojawia, czy to jest koniec XIX wieku, czy to jest początek XX wieku, to wszystko dzisiaj jest bardzo, bardzo żywe, więc
Stąd takie jest źródło. I w tej formie z 1871 roku paragraf trwa do roku 1935. Tam są drobne zmiany, nie będę wchodziła w szczegóły. To jest w książce wszystko, Dokładnie. można przeczytać. Natomiast rok 1935 Czyli to mamy już nazistów. mamy już nazistów i to nazywamy ten moment zaostrzeniem paragrafu. Paragraf 175 rozszerza się jeszcze o paragraf 175a i 175b. W 175b jest zoofilia, natomiast jeśli chodzi o 175 i 175a, to dotyczy już mężczyzn. Na czym polega rozszerzenie czy też zaostrzenie? Przede wszystkim są dołożone takie 4 podpunkty. O jednym wspominałam już w przypadku Stefana, czyli ten podpunkt 4. Jakby o wiele wyższa kara jest w momencie, kiedy sąd stwierdzi, że tutaj dochodzi do zawodowego nierządu. Ale jest też wprowadzona nowa granica wiekowa, to znaczy, że pedofilia, jeśli chodzi o kodeks niemiecki, to jest paragraf 176 i ona się kończy na tych widełkach 14 lat. Przy 175 dołożono, że między 14 a 21 rokiem życia mamy do czynienia z młodocianymi i w momencie, kiedy uwodziciel uwodzi młodocianego, wyobraźmy sobie sytuację 19-latek, 18-latka na przykład, to już 19-latek jest, właściwie ktoś ma 22 lata powiedzmy, Tak. jest uwodzicielem, a z 20-letnim uwodzicielem, oczywiście w cudzysłowie, Tak. jest to, a drugi mężczyzna jest 20-latek, to już jest to uwiedzenie nieletniego, więc o wiele cięższa kara według niemieckiego prawa. Dokładnie tak. Więc tutaj, no oczywiście tutaj dochodzą jeszcze kilka kwestii, to znaczy, że wykorzystanie na przykład władzy, jeżeli chodzi o podległości i tak dalej, to automatycznie te kary były wyższe. Plus, i to jest chyba kluczowe i najważniejsze przy rozszerzeniu, że od roku 1935 każde zachowanie uznane, i to jest ciekawe, za erotyczne, seksualne, o podłożu i o tym decydował sąd, policja, gestapo. Wracamy znów do Stefana. Wystarczyło spojrzenie. Rozpoczynało, czy też mogło rozpocząć ścieżkę penitencjarną. I tak jak I musiało dojść, krótko mówiąc, że tak powiem, do czynu, na przykład w ogóle do aktu seksualnego między mężczyznami. Wystarczyło właśnie to podejrzenie, że ktoś być może jest osobą homoseksualną i zaczynało się piekło. I tutaj dlatego też tak jak powiedziałam na samym początku, ta sprawa Stefana jest tak istotna, bo ona pokazuje jakby w pigułce, co tam się wydarzyło. To znaczy, że po pierwsze słowo przeciwko słowu, a po drugie, że spojrzenie, jeden gest, źle odczytany jakiś gest, tak? To wszystko mogło doprowadzić do tego, że rozpoczynała się sprawa karna, rozpoczynało się dochodzenie, później sprawa karna, ale też zdjęcie, donos, najpopularniejsza forma, czyli że sąsiad zobaczył sąsiada i jakby zobaczył, że ktoś przychodzi do niego 2 mężczyzn. Krótko mówiąc, mamy paragraf w niemieckim prawie, który penalizuje homoseksualność, trzymając się dzisiejszego języka. I to wszystko dzieje się już w Niemczech przed wojną, prawda? Tak. Dlatego, że osoby homoseksualne są już na podstawie tych przepisów właściwie prześladowane, jak piszesz w książce, ewidencjonowane, wzywane, oskarżane, skazywane na więzienie. Tak. To się wszystko dzieje już przed wojną w Niemczech. I zaczyna się II wojna światowa, bo nas to interesuje najbardziej w tym znaczeniu, że Twoja książka jest o polskich ofiarach tego paragrafu, których podobno nie było, jak opowiadałaś niedawno. Przez bardzo długi czas tak w Polsce sądzono. I tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ Polska właściwie, można powiedzieć, podzielona jest na 3 części w tym czasie wojennym, co jest ważne, prawda, że część Polski, ta zachodnia część, powiedzmy, właśnie z Poznaniem między innymi, jest krajem wart, jest włączona do terytorium III Rzeszy. Tak. Potem mamy generalne gubernatorstwo, czyli właściwie taką część Polski nie wiadomo co, takie limbo właściwie, prawda, które Niemcy tworzą, a wschodnią z kolei część Polski zagarniają Sowieci, napadając na nas 17 września 1939 roku. I na każdym tym kawałku polskiej ziemi rozszarpanym w trakcie II wojny światowej to prawo działa trochę inaczej. I rozumiem, że my się skupimy przede wszystkim na tych ziemiach polskich, które włączone są do III Rzeszy i tam to prawo obowiązuje. I teraz to, co wydaje mi się może być ciekawe i może być też pierwszym pytaniem, które wiele osób sobie zadaje, co się dzieje z
Polakami czy z Żydami, którzy są oskarżeni na mocy tego paragrafu 175, bo tu mamy paragraf, który dotyczy Niemców. Mamy te rozliczne przepisy nazistowskie, które zabraniają kontaktów przecież Niemców z innymi nacjami, prawda? Tak. Więc samo to jest też karane. Tak. Powiedz, jak wygląda właśnie ta sprawa właśnie homoseksualności, paragrafu 175 w kontekście Polaków i w kontekście tych wszystkich specjalnych praw, które przecież i tak karzą Niemców za kontakty z Polakami czy z Żydami. Co się dzieje wówczas? No przede wszystkim tutaj już wspominałam na samym początku, zwróciłeś pewnie uwagę, że użyłam takiego określenia niebezpieczeństwo szerokiego oddziaływania. I to jest rzeczywiście też z prawodawstwa karnego, to się opiera wszystko na takim rozporządzeniu karnym dotyczącym Żydów i Polaków z grudnia 1941 roku. Takie prawo, które zostało wprowadzone, mówiąc w skrócie, kilkanaście punktów, które jakby automatycznie miały rozwiązywać kwestie, jeśli chodzi o złamanie przepisów karnych przy tych dwóch grupach. Oczywiście to się później zmienia, no bo jakby kwestia związana z ostatecznym rozwiązaniem też automatycznie tutaj zwalnia prawodawców od tego, żeby zajmować się ludnością pochodzenia żydowskiego. Bo po prostu ją trzeba wymordować. Dokładnie, Piłka, eksterminacja. Natomiast tak. jeżeli chodzi o samo rozporządzenie, to tutaj rzeczywiście jakby w takich krótkich żołnierskich punktach wprowadzono, że są pewne rzeczy, których nie wolno łamać. Jeśli ktoś popełni przestępstwo, to jest albo kara ciężkiego więzienia, albo jest kara śmierci i jakby automatycznie przesunięto to zarówno do Gestapo, jak i do Policji Kryminalnej, żeby system działał o wiele, wiele szybciej. Ale to niebezpieczeństwo szerokiego oddziaływania to jest taki wytrych, który był zastosowany, żeby w sytuacji, w której nawet jeśli paragraf 175 jakby de facto nie odnosił się do ludności niearyjskiej, chociaż podchodzili pod to Volksdeutsche i tutaj też jest wentyl, w który szukałam swoich bohaterów, ale de facto, jeżeli następowała sytuacja, w której na przykład tak jak Stefan, Polak, stanowił zagrożenie dla Niemca albo dla innych obywateli pochodzenia niemieckiego szerzej, czyli na przykład w przypadku Stefana uważano, że może uprawiać zawodowy nierząd, czyli mógł na przykład być niebezpieczny dla rodziny z dzieckiem, która szła w Poznaniu na ulicy. Tak? W związku z tym trzeba było natychmiast zatrzymać. W przypadku tego typu spraw, i to jest głównie kraj Warty, ale też inne części terenów włączonych, stosowano w związku z tym w sądach 175 plus rozporządzenie, o którym wspominam. Czy kumulacja. I automatycznie sprawa się rozwiązywała. Tak? I to, co było też przez lata powtarzane, to znaczy, że nigdy w życiu nie ścigano Polaków za związki z Polakami, za seks z Polakami, za właśnie, podejrzenie Polaków. Tak. Bo to jest, przepraszam, bo to jest kolejna ważna rzecz, właśnie o której trzeba powiedzieć, że to nie dotyczyło tylko Polaków, którzy wchodzili w relacje seksualne z Niemcami. Oczywiście, że tak. Ale również to, o czym powiedziałaś przed chwilą, właśnie, że dwóch Polaków również mogło Oczywiście. i było ściganych i skazywanych z mocy paragrafu 175. I tak naprawdę najwięcej takich źródeł, które ja miałam i których użyłam w tej książce, to są właśnie źródła z Poznania, to znaczy między innymi Alojzy Pawłowski, to jest myślę najlepiej wyjaśniająca historia, to znaczy Alojzy Pawłowski, który pracuje jako pielęgniarz w jednym z poznańskich szpitali, zostaje tam przyjęty mężczyzna, który ma złamaną nogę. No i w trakcie jakby opieki, no panowie prawdopodobnie, nie wiem czy się w sobie zakochują, czy to jest, nie mnie sądzić, Tak. to było też istotne w tej książce. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących tego typu, jaka to była natura tej relacji. Coś się między nimi dzieje, to jest dobrowolne, tyle wiemy, tak? I za to zostają zatrzymani, za to, że stamtąd, gdzieś tam rodzi się jakaś relacja pomiędzy nimi i za to, i jeden jest Polakiem, drugi jest Polakiem, za to zostają zatrzymani, ponieważ wracając stanowią, są niebezpieczni, niebezpiecznie oddziałują na swoje otoczenie. I tutaj bardzo prosta odpowiedź na to pytanie to jest też jakby wyjaśnienie sytuacji związanej w ogóle z wszelką innością i nieheteronormatywnością. Na tej samej podstawie, w ten dokładnie sam sposób zatrzymywano osoby, które były podejrzane o to, że są w jakiś sposób pomiędzy, dzisiaj powiedzielibyśmy transpłciowe, czyli uważano, że one też jakby w pewien sposób niszczą nie tylko otoczenie niemieckich ulic, czy ulic pod okupacją, ale też stanowią zagrożenie właśnie dla rodzin, dla osób,
osób, które przychodzą koło nich, narzucają się, mogą zaatakować, bo są drapieżne. W to wszystko wliczano kobiety właśnie lesbijki. Bo w tym słowie, którego używamy tutaj, którego ty też używasz, czyli właściwie homoseksualiści, to jest tak naprawdę słowo, w którym dzisiaj zawieramy cały właściwie akronim LGBT+, prawda? Tak. Dlatego, że może właśnie to też warto przy okazji naszej rozmowy powiedzieć, że oczywiście nie funkcjonowały inne literki w tym prawie nazistowskim wówczas, że nie wiemy w związku z tym, czy te osoby mogły być na przykład trans, czy to mogły być osoby na przykład, które miały tożsamość, że są akurat niebinarne, albo były biseksualne i tak dalej, i tak dalej. One po prostu zostały wrzucone do jednego wora z napisem homoseksualiści. Tak. To też właśnie, co oczywiście piszesz o tym w książce, co warto też dlatego nie możemy jakby tego słowa dzisiaj poddać, nie możemy go po prostu wyrzucić do śmietnika, bo to po prostu jakby zaczyna zaciemniać tę historię. I jedno, co wiemy dzisiaj na 100%, to znaczy z tych akt, które mamy, sądowych, policyjnych i tak dalej, trudno jest wyczytać i nigdy tego nie zrobimy, trzeba się poddać w tej kwestii, jaka była czyjaś orientacja psychoseksualna czy tożsamość płciowa. Natomiast wiemy jedno z innych źródeł, że byli ludzie, którzy bardzo różnie się określali. Mówili o sobie tamtym językiem, że gdzieś w środku, to jest na przykład historia Rudolfa Brazdy, że gdzieś w środku w nim zawsze mieszkała kobieta. Nie nam dzisiaj oceniać, jak to było, on tak mówił o sobie. Więc z całej dokumentacji zniszczonej, ale jednak ze wspomnień Instytutu Seksuologii Magnusa Hirschfelda wiemy jakby o potężnej ilości historii dotyczących osób transpłciowych, osób, które w ogóle się nie chciały deklarować w żaden sposób, tak? Więc tutaj ta historia gdzieś jest, też to przekonanie dzisiaj, że to przyszło gdzieś na przełomie lat 80., 90., czy później, po roku 2000, czy po roku 2005 do Polski jest kompletną bzdurą. I ostatnia rzecz, która myślę, że tutaj jest ciekawa, bo już nawet nie będę wymieniać szeregu nazwisk historyków zajmujących się osobami interpłciowymi w tamtym okresie, osobami właśnie transpłciowymi, transwestytami, no bo to jest słowo z tamtej epoki, prawda? Tak. Ale wystarczy wejść na stronę Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, które niedawno, mówiąc kolokwialnie, wrzuciło kilka dokumentów właśnie z Instytutu Hirschfelda, gdzie mamy na przykład dowód osobisty osoby transpłciowej z roku 1928, który był jakby przekazany tej osobie, żeby tak naprawdę nie było problemu w momencie, kiedy będzie na przykład zatrzymanie przez policję, żeby nie było tej sytuacji pod tytułem, ale coś jest nie tak. To jest dokument, który to zaświadcza. To jest dokument, to była zresztą berliński dokument, w którym rzeczywiście takie dokumenty wydawano. To było zrobione, Hirschfeld brał w tym udział, żeby tak naprawdę już też na poziomie prawnym, nie tylko medycznym, ale też na poziomie prawnym ta sytuacja była wyjaśniona i żeby ci ludzie czuli się bezpieczni. Tak? No, dzieło Hirschfelda, jak wiemy, zniszczyli naziści bardzo szybko, dochodząc do władzy, a tymczasem bohaterowie twojej książki lądują, o czym wspomnieliśmy, lądują w więzieniach, są przesłuchiwani, są właściwie poddani różnego rodzaju opresji. No i koniec końców też bardzo wielu z nich ląduje w obozach koncentracyjnych. Tak. I to jest oddzielna właściwie historia, prawda, dotycząca obozów. I tu się pojawiają różowe trójkąty, o których chyba gdzieś już wspomnieliśmy. Różowe trójkąty, czyli oznaczenie tych więźniów, którzy zostali zaklasyfikowani jako homoseksualiści, aczkolwiek, co jest ważne, piszesz w swojej książce o tym, żebyśmy się tutaj niekoniecznie trzymali tych różowych trójkątów, bo jak się okazuje, o czym piszesz, w onych, że zdarzało się wielokrotnie tak, że więźniowie, którzy właśnie za homoseksualizm, powiedzielibyśmy, wylądowali w obozie koncentracyjnym, mieli inny kolor trójkąta. Powiedz proszę Cię znów w krótkich kilku słowach o różowych trójkątach, bo jeszcze zanim były różowe trójkąty, to była jeszcze litera A wcześniej. To jest system oznaczeniowy obozów koncentracyjnych niemieckich. Kiedy on się pojawił i jak to wyglądało? Króciutko. Rzeczywiście na samym początku była litera A, były też inne I ona oznaczenia. oznaczała co? Arschficker, czyli dupojebca.
ale były też inne oznaczenia, przeróżne paski i tak dalej, ale to, co jest dla nas istotne, to znaczy, że było wydzielanie kategorii. I tutaj jakby ten pierwszy okres, to jest mniej więcej do 1937 roku, 33-37, próbowano znaleźć jakiś taki jeden system oznaczania i kategoryzowania więźniów, żeby nie było takiej, mówiąc brzydko, wolnej Amerykanki. I rzeczywiście tutaj nie ma takiej jednej określonej daty, kiedy wprowadzono system trójkątów, to jest prawdopodobnie rok 37 i oczywiście pochodzi to z obozu matki, obozu takiego macierzystego, obozu modelowego, czyli obozu Dachau. I tutaj też my to znamy, mówię my, w sensie w Polsce, ze względu na tą całą bogatą literaturę wspomnieniową, bo bardzo często w Polsce używa się tego określenia czerwony trójkąt, czyli czerwony więźniowie polityczni, kryminalny, zieloni, różowy trójkąt właśnie mężczyźni homoseksualni, ale czarny trójkąt, spora kategoria osób uznanych za tak zwane aspołeczne. No i tutaj jakby ten system trójkątów był jakby uzupełniony jeszcze o gwiazdę składającą się z dwóch trójkątów żółtych, czyli Żydzi. żółtych albo na przykład żółty, czerwony, różne połączenia. Ta tablica zresztą jest chyba to jest jeden z niewielu artefaktów, który w polskich muzeach dotyczących II wojny światowej, mówią o miejscach pamięci, dawnych obozach, funkcjonuje jako taki punkt wyjścia w ogóle do tego, żeby zrozumieć kategorię, a bardzo często jest to jedyny artefakt dotyczący osób nieheteronormatywnych. Punkt wyjścia i punkt dojścia, powiedziałbym, w wielu Dokładnie. instytucjach, bo po prostu nic więcej nie ma. I jeśli chodzi o różowe trójkąty, to tak. Ale wracając do samego różowego trójkąta, rzeczywiście to była ta główna kategoria. I przez lata też, jak wiemy doskonale, ten trójkąt stał się pewnym symbolem, czasami odwrócony w drugą stronę, po wojnie, w ogóle cały ruch LGBT-owski. No w latach 80. to jest właściwie symbol, można powiedzieć, walki z pandemią HIV-AIDS, czyli słynny różowy trójkąt odwrócony z napisem silence równa się death, czyli właściwie milczenie równa się śmierć, prawda? Więc tutaj to ma potężną historię, ale rzeczywiście w tym polskim kontekście to była jedna z opcji, bardzo rzadko wykorzystywana, ponieważ spora liczba mężczyzn z paragrafu 175 otrzymywała inne kolory trójkątów, ponieważ mieli na przykład inne też wykroczenia, a w przypadku Polaków był to zawsze, no nie powinnam mówić zawsze, tak mnie też uczono, najczęściej czerwony trójkąt. Dlaczego? Dlatego, że Polacy najczęściej bez względu na, jeśli trafiali do obozów koncentracyjnych, to bez względu na jakby rodzaj przewinienia otrzymywali na zasadzie tak zwanego aresztu ochronnego, otrzymywali czerwony trójkąt. Więc w tym przypadku tutaj historia oczywiście się troszeczkę z nas wszystkich śmieje, bo ten świadek, ten więzień polityczny, który tak naprawdę dyktuje w sensie symbolicznym pamięć w Polsce o tym, jak warto pamiętać, jak trzeba, jak powinniśmy pamiętać o II wojnie światowej, w tej grupie są nasi bohaterowie, moi bohaterowie, gdzieś tam ukryci. Więc to, co warto też pamiętać, to to, że mówienie o tym, że mężczyźni homoseksualni byli tylko w kategorii różowe trójkąty, to też jest trochę takie dokładanie cegiełki do tej właśnie opcji, która mówi nie, Polacy nie byli. No bo rzeczywiście... No tak, to by miało sens. Polacy czerwone trójkąty, a homoseksualiści różowe trójkąty, nic się nie pokrywa, prawda? Idealnie. Idealnie. To jest to, co napisał, przecudowny cytat z Mariana Pankowskiego, z którym jeszcze udało mi się porozmawiać, byłego więźnia między innymi Auschwitz, który mówi, parafrazuję, nie powiem tego tak pięknie, ale mówi, że on pamięta, że wielokrotnie te czerwone trójkąty polskie po prostu z czasem w obozie różowiały. I to jest cudowne określenie, które pokazuje też to, co mówiłeś wcześniej, że ten świat logiczne, nigdy nie był czarno-biały, że te powielanie tych ostrych kategorii, radykalnych cięć z dokumentów nazistowskich jest po prostu fałszowaniem historii, jest powtarzaniem pewnych błędów. Poza tym, i to zawsze mówię, to jest ostatnie zdanie, jeżeli mamy dokument w postaci listy transportowej, na której jest napisane imię i nazwisko danego mężczyzny i obok kategoria i powód zatrzymania i tam jest napisane 175, pole, to jakbyśmy nie znali języka niemieckiego, trudno przejść obok tego obojętnie i powiedzieć nie mieliśmy Polaków ze 175. Mieliśmy. Te historie były bardzo, bardzo różne. I one są w książce. Nie będziemy ich szczegółowo tutaj absolutnie opowiadać, bo nie mamy tyle czasu i też nie chcemy psuć lektury Państwu. Ale powiedzmy jeszcze na chwilę, zostając w obozach, o tej sytuacji różowych trójkątów. Powiedzieliśmy o tych oznaczeniach, a zdaje się, że to właściwie była
jeżeli chodzi o hierarchię, bo oczywiście w obozach koncentracyjnych była hierarchia, wytwarzała się i poprzez te oznaczenia, ale też zupełnie nieformalny, prawda, Tak. system, który powodował, że była hierarchia, jak wszędzie w tego typu miejscach oczywiście. I czy ci więźniowie, którzy właśnie mieli naszyte te różowe trójkąty, więc od razu było wiadomo, za co Tak. są skazani, nie mogli tego ukryć, czy oni byli na samym dole tej drabiny w obozach? Bo też pytam też w kontekście Żydów, prawda, którzy wiemy, skazani są na śmierć, po prostu na najgorszy z możliwych losów. Więc gdzie umieszczamy w tej hierarchii, w tym powiedziałbym losie? I nie chodzi mi o ważenie, kto bardziej cierpiał, nie w tym znaczeniu, ale w takim rzeczywiście takiego traktowania też przez innych więźniów, większej możliwości, nie wiem, przeżycia, przetrwania. Czy tak rzeczywiście było, że te różowe trójkąty były na samym dnie i miały najgorzej zarówno ze strony i strażników, jak i współwięźniów? Tak. Czy nie? Jak to wyglądało? To jest oczywiście jedno z najtrudniejszych pytań, tak? Dlatego, że zadajesz mi pytanie, które dotyczy wręcz setek jednostek penitencjarnych w bardzo rozszerzonym czasie, to znaczy od roku 1933 do tak naprawdę stycznia 1945, jeśli nie dalej, no bo nie wiem, Ravensbrück, Sachsenhausen wyzwolony później i tak dalej, i tak Więc dalej. trzeba się pokusić o małą generalizację, która zawsze jest oczywiście krzywdząca, ale gdybyś spróbowała, to gdzie byś umieściła trójkąty? Myślę, że tutaj jakby porównanie z więźniami żydowskiego pochodzenia, choć i tu warto powiedzieć, ja też piszę przecież o mężczyznach skazanych na mocy 175, którzy są Żydami, którzy są w obozach. Tak. I którzy, część miała inne losy, ale jest taka grupa, która możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że na pewno nie zostaliby zatrzymani w tym pierwszym momencie, o którym ja piszę, gdyby nie paragraf 175, bo ich historia to jest historia zatrzymania za 175 i później w miarę jakby rozwoju śledztwa okazuje się, że mamy Żydami. do czynienia z Żydami. Więc wyobraźmy sobie, że nie ma tego pierwszego elementu, czyli nie ma artykułu paragrafu 175 i nie ma tego zatrzymania. Jest jakaś szansa, znaczy coś mogło się stać inaczej. Ale wracając do Twojego pytania, tutaj to, co wydaje mi się jakby kluczowe, to rzeczywiście Żydzi jako cała grupa była de facto skazana na eksterminację. I tutaj jakby ta selekcja, która odbywała się na rampie, jeśli chodzi o obozy śmierci, takie jak Auschwitz-Birkenau na przykład, bo tam rzeczywiście jakby część kierowano do pracy, więc część wybierano po prostu i ci ludzie zostawali w jednostce i po prostu dalej pracowali, natomiast ogromna większość była skazywana automatycznie na śmierć. W ogóle nie mówię o tych obozach śmierci na wschodzie, takich jak Treblinka, Bełżec, Sobibór, no bo tam praktycznie śmierć automatyczna i tutaj w ogóle nie. Więc oczywiście moi bohaterowie, ich los był zupełnie inny. To znaczy, że tutaj raczej mówimy o eksterminacji pośredniej, czyli przez pracę, choroby, brutalność więźniów i strażników. I rzeczywiście na takich dwóch biegunach, jeżeli mówimy na przykład o historii obozu Sachsenhausen, gdzie ta grupa była bardzo szeroko reprezentowana, bo to jest ponad 1200 więźniów, na razie naliczonych mamy, tak? Osobna karna kompania dla ludzi z różowym trójkątem, osobna wielka akcja eksterminacyjna, właśnie pośrednio eksterminacyjna z 1942 roku w Kamieniołomach, kiedy po prostu w lecie zdecydowano, nie ma na to dokumentu, ale zdecydowano, że podczas powrotu do pracy ci ludzie będą rozstrzeliwani przez strażników. Nawet nie przy ścianie, po prostu strzelano do nich. I to na zasadzie takiej, że ludzie z tej karnej kompanii dla różowych trójkątów wracali z pracy, pchali wagoniki i wtedy po prostu do nich strzelano, żeby ich wykończyć. Tak? I te liczby automatycznie skaczą. Więc to jest jedna z odpowiedzi, ale z drugiej strony oczywiście mamy na przykład historię z Auschwitz. Pierwsze listy transportowe, które mamy, to jest 1941 rok. Ja bardzo się nad tym koncentruję w książce, bo tam widać mniej więcej, ile tych ludzi przyjeżdża, ile tych mężczyzn z różowym trójkątem przyjeżdża, jak krótko żyją. To jest 4, 6, 8 tygodni. To są zwykle tygodnie, prawda? Tak. Czasami jakieś 2-3 miesiące, ale to jest góra, że dokładnie tak. Umierają. I to jest 1941 rok, więc trudno na przykład ten okres porównywać, nie wiem, z tym, co się działo w Birkenau w 1943 i z sytuacją ludności żydowskiej, tak? Żydów. Więc tutaj nie ma tego, nie możemy zrobić tego porównania. Natomiast jeśli
no, prosta, no wręcz matematyka. No, czytamy po prostu, że ktoś został przywieziony w maju 1941 roku i żył 3 tygodnie. Czy został przywieziony we wrześniu 1941 roku i żył 6 tygodni. Oczywiście można w bardzo łatwy sposób odpowiedzieć, aha, wtedy była rzeczywiście pierwsza epidemia tyfusu w Auschwitz-1. No była, ale to też jest jakby element eksterminacji pośredniej. To, co ludzie, byli świadkowie, piszą w tamtym okresie w obozie, pokazuje, że rzeczywiście ta hierarchia ustawiała się w ten sposób, że różowi byli bardzo nisko. O tym mówią też ci byli więźniowie i świadkowie, którzy przeżyli, że tutaj nie tylko jakby działała ta władza zewnętrzna w postaci SS, ale też działali sami więźniowie. No i widzimy to po prostu w tych powojennych, o których wspomnieliśmy, trochę Tak. powojennych wspomnieniach więźniów, w których rzeczywiście, to zaraz może jeszcze się zatrzymamy Tak. przy tym, w których te różowe trójkąty, trzymajmy się tego, no w sposób okropny są przedstawiani. Właściwie straszliwy jest obraz tych więźniów, więc Bestie, pokazuje brutalne. pogardę Tak. w stosunku do nich i Tak. jakie najgorsze epitety właściwie, prawda, Tak. są używane w stosunku do tej grupy. Wracamy do sytuacji, w której jest tak naprawdę homoseksualista jest najbardziej wręcz neutralnym, jeśli nie pozytywnym określeniem po wojnie w Polsce a propos osób nieheteronormatywnych. Powiedzieliśmy pokrótce o tym obozowym życiu i chciałbym już wyjść z tej obozowej tematyki i przejść do tego, co po. Bo wiesz, ta historia właściwie wydaje mi się nie mniej tragiczna niż to obozowe życie. Przepraszam, ale wiesz, kiedy czytałem wiesz, tę opowieść w twojej książce o tym, jak właściwie te ofiary podwójnie zostały ukarane. To znaczy zostali ci bohaterowie ukarani za to, że są homoseksualni, czy też są nieheteronormatywni, powiedzmy, że wylądowali w więzieniach, byli prześladowani, wylądowali w obozach, bardzo często w nich ginęli. I kończy się wojna i oni nie dostają właściwie tego, co dostają wszystkie niemalże inne ofiary. To znaczy jest pewnego rodzaju hołd tym ofiarom złożony, mogą opowiadać o tym, co się wydarzyło podczas ich wojennego doświadczenia. Powstają niezliczone filmy, książki, programy telewizyjne. I oto jest taka grupa, o której my mówimy, która właściwie jest kompletnie skazana na milczenie. Nie mówi się o tych ofiarach, ale też one same nie mówią o swoim losie. Strach, wstyd. Dlaczego my nie mamy tych opowieści powojennych? No ci ludzie musieli zrobić wszystko, żeby ukryć coś, co być może gdzieś miało szansę ujrzeć światło dzienne, bo to było niebezpieczne. I oczywiście w Niemczech po wojnie, i mówię o Republice Federalnej Niemiec, ale także najpierw również o NRD, ale w NRD krócej, w Republice Federalnej Niemiec ta wersja paragrafu, o której wspominaliśmy, zaostrzona, to przetrwała do końca lat 60., czyli jakby wyobraźmy sobie, myślę, że to warto mieć gdzieś w tyle głowy, bo też bardzo rezonowało to na obywateli polskich, którzy gdzieś na przykład mieli ten paragraf w swoim życiorysie. Czyli do końca lat 60. w kraju demokratycznym Republika Federalna Niemiec zachodnim istniało prawo nazistowskie z 1935 roku. Ten dokładnie paragraf, o którym mówię. Po roku 69 ten paragraf został jakby przywrócony do tej wersji z drugiej połowy XIX wieku, a jakby całkowicie wyrzucony z prawodawstwa niemieckiego w roku 94, więc jakby tu miejmy to gdzieś w tyle głowy, bo myślę, że to też bardzo rezonowało na to, co się działo w Polsce. Bo rzeczywiście w Polsce... Chociaż w Polsce, powiedzmy to, bo nie warto było. to odnotować, Tak. nie było penalizacji homoseksualizmu. Mało tego, właściwie można powiedzieć, co trudno dzisiaj uwierzyć, biorąc pod uwagę, co się dzieje w Polsce, że Polska była właściwie absolutnej awangardzie w tym zakresie, ponieważ zdepenalizowano, można powiedzieć, homoseksualizm w Polsce w roku 1932. Tak. I to w dodatku jakby depenalizowano prawo zaborczych państw, bo sama Dokładnie Polska tak. właściwie tego prawa nie wprowadziła. Nie miała. Więc to warto odnotować, Tak, że kodeks Makarewicza, dokładnie że w Polsce i 32 potem w rok. Polsce powojennej Tak.
Polsce komunistycznej nie było penalizacji, więc właściwie można powiedzieć, że odrodzona Polska powojenna, która wraca na mapę, Powinna. nie penalizowała zupełnie Tak. i powinna tutaj być do dzisiaj, można powiedzieć, gdzieś w awangardzie, no ale zboczyła z drogi. Zboczyła z drogi, zboczyła Przepraszam, dość taka szybko. dygresja, ale warto nie, to ważne, bo odnotować, dokładnie nie? to chciałam powiedzieć. Znaczy zaczęłam o tym, o jakby prawodawstwie niemieckim, ale gdzieś jakby dążyłam do tego, żeby powiedzieć o kodeksie Makarewicza, który po wojnie, jakby w tym pierwszym okresie jak najbardziej funkcjonował do ukonstytuowania nowego kodeksu, więc automatycznie jakby rzeczywiście opierano się na tym prawodawstwie przedwojennym polskim, gdzie owszem, nie penalizowano relacji seksualnych między mężczyznami, ale istniał 207, artykuł 207, który jakby wyciągał, robił coś wyjątkowego z sytuacji, w której doszło do podejrzenia, że nierząd pomiędzy mężczyznami jest płatny. A ta płatność to mogło być Czyli na przykład... prostytucja używając tego języka. Tak. To był ten wyjątek jedyny. Tak, Ten ale tego no, języka. tę prostytucję czy ten nierząd płatny można było zrozumieć też w ten sposób, że ja Ci daję na przykład butelkę wódki za to, że po prostu no, jakby dochodzi do relacji seksualnej, tak? I to już jest ta płatność, to już jest ta zawodowa sytuacja. Albo zabieram Cię do kina, albo zabieram Cię do teatru. Jest jakiś zysk. I to jest o tyle istotne w tej sytuacji powojennej, że i mnie też najbardziej uderzyło, a propos Twojego pytania, to znaczy, że już gdzieś w tym pierwszym okresie, 47, 48, 49, mimo że jest bardzo, bardzo krótko po wojnie, że jednak jest to kraj, który owszem, no, ma już na swoim koncie to nowe społeczeństwo, nie wiem, pogromy, pogrom kielecki i tak dalej, i tak Powojenne dalej. pogromy na Żydach Tak. przeprowadzane w Polsce. To jednak masz takie cały czas wrażenie, nawet do dzisiaj, że jednak że te ofiary, a szczególnie polskie ofiary, były, tak jak powiedziałaś, otoczone czymś w rodzaju takiego pancerza, żeby jakby powróciły do społeczeństwa, że też są bohaterami, tutaj wchodzi, jakby betonuje się No tak, są ten cały... instytucje, są obchody, Tak. są różnego rodzaju wydarzenia. Tworzy jest się literatura, hierarchia, to jest. wszystko A jest. nie mamy żadnych książek, nie mamy żadnych świadectw różowych trójkątów. Kompletnie Nic, nie, zero. wręcz przeciwnie, to znaczy tuż po wojnie policja na przykład w Krakowie zatrzymywała mężczyznę, który był podejrzany o to, że uprawia seks z drugim mężczyzną. I tych śledztw jest kilkanaście, do tego stopnia jakby angażują się w te organy policyjne, że robią na przykład przesłuchania w restauracji Hawełko, ponieważ ktoś na którymś przesłuchaniu powiedział, że jakiś kelner bez imienia i nazwiska jest homoseksualny. Więc jakby tutaj... Czyli opresja się nie kończy. Kompletnie. Wojna w ogóle nie kończy opresji. Kompletnie nie. I to przechodzi osób później nieheteronormatywnych. dalej, jeśli chodzi o oczywiście organy służby bezpieczeństwa. Zaczyna się, to jest osobna historia, ale zaczyna się po prostu znów katalogowanie, zapisywanie, fotografowanie i prześladowanie na bardzo różne sposoby. No potem słynna akcja oczywiście Hyacynt, lata 80. już tak. i tak dalej. I tak dalej. Ale mamy w tym momencie, jeśli chodzi o Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, już mamy pełne praktycznie kartoteki z początku lat 60., gdzie są normalnie listy osób homoseksualnych z adresami, praktycznie bliźniacze do tego, co ja mam w języku niemieckim z okresu II wojny światowej. Więc w tym kontekście opowieść o swojej biografii wojennej, w którym jest ten element, który jest artykuł 175, który jest takie prześladowanie, tak jak powiedziałeś, no, groziło nie tylko jakąś taką społeczną, ale też współwięźniarskim odrzuceniem, ale też było niebezpieczne, że może to wykorzystać na przykład Służba Bezpieczeństwa, że może to wpłynąć na to, czy zostaniesz zwolniony z pracy, że możesz zostać automatycznie wyrzucony na przykład ze społeczności byłych więźniów, bo zostaniesz uznanym za kimś, kto nie jest Polakiem. Bo Czyli właściwie to jest sytuacja kompletnie bez wyjścia, kompletne skazanie na zapomnienie. na milczenie. I myślę, że tutaj to jest istotne bardzo, że myślę, że ta decyzja, jeśli chodzi o tych świadków i też świadkinie, została podjęta bardzo rozważnie. To znaczy naprawdę trzeba by być, mówiąc brutalnie, było być głupim Szalonym. i szalonym, żeby zacząć po wojnie cokolwiek na ten temat odpowiadać, żeby jakby wyjść gdzieś naprzeciw tym moim oczekiwaniom, które ja miałam, jak rozpoczynałam tę pracę, to znaczy, że no gdzie są te świadectwa, tak? Dlaczego ich nie ma? Dlaczego ci ludzie jakby się, no nie chcę powiedzieć nie odważyli, ale dlaczego nie zostawili jakichś tutaj przynajmniej drobnych zdań, kawałków wypowiedzi. Teraz, po tych latach pracy, widzę, że po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, byłoby to po prostu nielogiczne, nierozsądne, ale z drugiej strony też mam takie wrażenie, i tego się nauczyłam przy pisaniu tej książki, mam takie wrażenie, że no, nikt z nas dzisiaj, a na pewno wtedy w tamtym społeczeństwie, nie umożliwił tym ludziom sytuacji, w której oni mogli naprawdę w spokoju usiąść i opowiedzieć o swojej historii, bo ta historia nie była istotna.
Ale tak jest do dzisiaj, tak sobie myślę. Pomijając ten fakt, że pewnie większość najprawdopodobniej nie żyje, prawda, bo jest metryki są tutaj nieubłagane. Ale piszesz też, to jest niezwykle, nawet wiesz, nie przejmujące dla mnie, tylko, nie chcę użyć wulgarnego słowa, więc użyję niezwykle irytujące, w jaki sposób instytucje, które są odpowiedzialne za dbanie o tę pamięć, potraktowały i właściwie traktują do dzisiaj więźniów skazanych na mocy paragrafu 175 i mówię oczywiście o instytucjach polskich, ponieważ jak wiemy, jak ty wiesz najlepiej, na zachodzie, na zachód od rzeki Odra jednak ta debata się toczy i to jest, różowe trójkąty są włączeni w narrację o II wojnie światowej, o prześladowaniu przez nazistów, wspomniałaś o Muzeum Waszyngtońskim Muzeum Holokaustu, a u nas właściwie jest w najlepszym razie jakieś kompletne milczenie w tej sprawie. I ty opisujesz, pozwolisz, że to zdradzę, bo to jest dla mnie jakaś symboliczna scena, która właściwie mówi o tym, jak ta pamięć jest traktowana, a rzecz przecież wydarzyła się ile? Kilkanaście lat temu, nie wydarzyła się kilkadziesiąt lat temu, kiedy delegacja, co byli niemieccy w większości, rozumiem, społeczność LGBT niemiecka, jakaś grupa, z Bremy, przybywa do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i składa wieniec, składa kwiaty w hołdzie pomordowanym i właściwie ogólnie można powiedzieć, nie tylko w Auschwitz, ale w ogóle pomordowanych w czasach narodowego socjalizmu osobom nieheteronormatywnym i opisują, jak tam chyba zdaje się godzinę czy kilka godzin później, godziny później po zwiedzaniu całego kompleksu obozowego kilka osób wraca jeszcze pod to miejsce, żeby się pomodlić, żeby to jest się też istotne. pomodlić i widzą, że wieniec, który został złożony, jest wyrzucony do śmietnika. Rozumiem w domyśle przez pracowników obozu, nie wiemy tego, nie wiemy ale tego. Chyba ktoś, kto przychodzi do obozu, nie wziął wieńca, nie wziął kwiatów, nie wyrzucił ich po prostu do śmietnika. Ale tego nie wiemy, ale zostawiając to na boku, kwiaty zostawione, żeby upamiętnić różowe trójkąty, w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau lądują w śmietniku. Wydaje mi się to jakoś nieprawdopodobnie symboliczną właściwie sceną. Są zdjęcia z tego, to też jest bardzo istotne. I można odnieść wrażenie, ty kilkakrotnie w książce jednak wskazujesz palcem swoim badaczki, która wyszarpuje właściwie te informacje i te historie o bohaterach twojej książki, bo nawet te rozdziały w tej książce zatytułowałaś właściwie imionami twoich bohaterów. Próbujesz przywrócić ich historię, wyszperać wszystko, co się da, opowiedzieć historię różowych trójkątów. I wskazujesz palcem na te instytucje, wiesz, polskie instytucje zajmujące się właściwie tym okresem i dbaniem o pamięć, które zdaje się mają bardzo dużo na sumieniu i do dzisiaj ta sytuacja niewiele, chyba poza byłym obozem w Sztuthofie, właśnie na to czekam, żeby dokładnie oddać tu honor, właściwie się nie zmieniła. Tak, i tutaj dokładnie czekałam, aż żeby powiedzieć, że gdzieś tam w 2018 roku to dla mnie było takie to znaczy, że poczułam, że jakby coś się zmienia. Znaczy rok 2018, Piotr Chruścielski jest kuratorem Muzeum Sztuthoff, pierwszej wystawy, zapomniana kategoria, właśnie o różowych trójkątach w tamtym miejscu pamięci, w tamtym dawnym obozie. To jest wystawa czasowa, ale zrobiona jakby pod auspicjami muzeum. Wystawa należąca do miejsca pamięci. Wystawa, która jakby jest tam przywracana co jakiś czas, która jest jakimś takim, może nie hołdem, ale punktem wyjścia do tego, że ta historia jest częścią historii tego miejsca pamięci. I gdybyś mnie zapytał jeszcze, abstrahując do tego, o czym teraz mówimy, co ja bym bardzo chciała, to jest jedna z takich dróg, która wydaje mi się, że jest dobrą drogą do tego, żeby odpracować to wszystko, czego nie zrobiono przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Bo oczywiście masz pełno, to była chyba zresztą dla mnie najtrudniejsza część, ale uważam, że w Polsce nie da się pisać tej historii tylko i wyłącznie do 45-48 roku. To, co dzieje się od tego roku do czasów współczesnych, jest pewnym odbiciem. Ja nazwałam tę część pokłosiem, bo dokładnie o to chodzi. I tutaj jakby poprzez trzecią część tłumaczy się też tytuł tej mojej książki. Ale tak, instytucje nie zrobiły praktycznie nic na każdym możliwym poziomie. Mówię o upamiętnianiu,
mówię też o badaniach. Są oczywiście bardzo różne argumenty, bardzo różne powody tej całej sytuacji. Każda instytucja działa zupełnie inaczej. Nie zmienia to faktu, że jest to jedna z niewielu grup, która po dzień dzisiejszy jest praktycznie niewidoczna. To znaczy tutaj nie ma ja też przez długi okres czasu zastanawiałam się, w jaki sposób to napisać, ale wracając do tego 175 pole na liście transportowej, o którym mówiłam, no nie można się oszukiwać, to znaczy ktoś musiał nie chcieć tego zobaczyć. I ja nie mogę jako historyczka i badaczka tego ukryć. Jeśli w Polsce tak naprawdę do roku 2008, a później 2014 nie ma żadnego tekstu, w którym w ogóle pojawia się jakiś element badawczy na temat tej grupy więźniów, no to coś jest nie tak. To coś to nam mówi, dużo tam to mówi. To nam to dużo mówi też ze względu na to, jak ta dyskusja dotycząca pamięci zbiorowej we wszystkich tych miejscach pamięci jest formowana. To jest odpowiedź na pytanie a propos tego, co mówiłeś o Karolu Radziszewskim i Muzeum Powstania Warszawskiego i Munalu, to znaczy ten strach plus homofobia. I tutaj jakby tych dowodów, tak to nazwijmy, w tym śledztwie jest bardzo, bardzo dużo i wspomniałeś rzeczywiście o tej grupie z Bremy, która w lecie 1989 roku przyjechała do Muzeum Auschwitz nie tylko jakby przeprowadzić badania, oni przyjechali też wykonać pracę jakby wspomagające, sprzątali teren obozu, przywieźli ze sobą Karla Gorata, jednego z byłych więźniów tego kompleksu obozowego, który wcześniej był więźniem Flossenburga, miał różowy trójkąt, w Auschwitz miał czerwony trójkąt, który pierwszy raz po wojnie przyjechał do miejsca swojej kaźni, odwiedzić to miejsce. Jeśli mówisz o tych kwiatach, to jakby wśród tych wieńców, bo ich było kilka, był też wieniec od Karla, który złożył ten wieniec, upamiętniając dwóch swoich kochanków, przyjaciół, ludzi, którzy byli dla niego ważni, Zbigniewa i Tadeusza. I wiesz, mnie oprócz tego, że istnieje ta opcja, że rzeczywiście zrobili to, znaczy, że te kwiaty zostały usunięte przez pracowników muzeum, ale tak naprawdę, jeśli zostały usunięte przez kogokolwiek innego, kto tam był, to pokazuje, bo muzeum jest soczewką, każde muzeum jest pewną soczewką jakby tego, co się dzieje w społeczeństwie. Na tych wiązankach było napisane w 3 językach, dla kogo są te kwiaty, więc tutaj trudno było tego uniknąć. O tym już dzisiaj wspominają ludzie z tej grupy. Pisze o tym Lutz van Dijk, piszą o tym Jörg Hütter, który też jakby, to są ci ludzie, którzy pochodzili z tej grupy, którzy przeprowadzali te pierwsze badania, którzy też jakby pokazywali, że w Polsce ten beton dotyczący blokowania tej pamięci jest tak mocny, że rozbicie tego będzie trwało lata i tak naprawdę trwało lata. Trwa lata, ale mam takie poczucie, że największy młot dzierżysz w swojej dłoni, rozbijając ten mur od kilku lat. Ja tutaj, zobacz, położyłem książki, które wyszły w Polsce przecież niedawno, to jest kilka lat, ile mamy, 5 lat może, tak, 5. Kiedy wychodzą te książki, wychodzą one dzięki Tobie. Jest tutaj Heinza Hegera, książka Mężczyźni z różowym trójkątem, która została wydana dzięki Tobie w końcu w Polsce, gdzie mamy właściwie opowieść właśnie homoseksualnej ofiary narodowego socjalizmu, paragrafu 175. Mamy tutaj wspomnianego Lutza van Dijk'a, czyli cholernie mocną miłość, czyli jedyną znaną nam taką pełną, można powiedzieć, opowieść, świadectwo Polaka, który został skazany z paragrafu 175. Był, jest, istnieje, zobaczmy, mamy go. I można tę opowieść przeczytać, też spektakl powstał na podstawie tej książki. Mamy w końcu twoje wielkie, wspaniałe dzieło, czyli Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, kolejna skazana właściwie grupa na margines, którą niewielu badaczy i badaczek się interesuje. I teraz mamy właśnie 4. książkę, czyli Onych, której nie mogę Państwu pokazać, bo jak powiedzieliśmy, się jeszcze drukuje. Co to jest, powiedz, kończąc naszą rozmowę, chociaż moglibyśmy gadać, mam takie poczucie, w odcinkach wiele godzin. Co jest właściwie w tej pracy nad tą ostatnią teraz książką? Czy było w niej coś trudniejszego? Bo jak pokazujemy, zajmujesz się tym od bardzo, bardzo wielu lat. I ten temat eksplorujesz, właściwie wyciągasz naprawdę z podziemi te skrawki tych historii, opisujesz je. Czy w pisaniu Onych
było coś trudniejszego, czy to jest po prostu kolejna, wiesz, robota, którą wiedziałeś, że musisz zrobić? I przecież ten temat jest Ci bardzo, bardzo dobrze znany, jesteś nim, jest Ci bliski. Było coś innego w pisaniu tej książki, którą teraz nam dajesz? Pierwszą, podkreślmy to, pierwszą książkę w tym kraju, 76 lat po wojnie, która poświęcona jest homoseksualnym polskim ofiarom III Rzeszy. Więc książka absolutnie historyczna w tym kraju. To jest historyczne wydarzenie. Było coś innego w pracy nad Onymi? Masę rzeczy, więc też próbuję sobie teraz szybko poustawiać to w głowie tak, żeby powiedzieć to składnie, to znaczy przede wszystkim sytuacja polityczna dzisiaj, to znaczy ja się tym zajmuję, wspominaliśmy o tym w tej rozmowie, ja zajmuję się tymi tematami zapomnianych ofiar nazizmu już mniej więcej od roku 2005-2006, więc mam też taki przekrój, widzę co się dzieje, co się zmieniało, pamiętam jak żyli świadkowie, rozmawiałam z tymi świadkami, zadawałam im te pytania, więc jakby część tych rzeczy, które też piszę w książce a propos takich naszych przyzwyczajeń, że na przykład świadkowi nie można zadać jakiegoś pytania dotyczącego seksualności, bo to go obrazi, to był klasyk, jeśli chodzi, jeden z argumentów, dlaczego tych badań nie robiono, zarówno przy przemilczanych, jak i przy onych. Nic bardziej mylnego. Jeśli mi się udało zadać to pytanie, to otrzymywałam odpowiedź taką, która jakby zostawiała mi bałagan w głowie i wszystko zmieniała na następne miesiące. Ale jeśli mówię o sytuacji politycznej, to ja zawsze wiedziałam, że gdzieś to jest, że ta homofobia powojenna, czy dotycząca świadków, tego nie możemy się bać. W tych świadectwach to widać. Jak mówimy o Pułtawskiej, to ona nie jest jedna jedyna. Ja też nie chciałabym, żeby to było taki, tu się zgadzamy, że to jest tylko Wanda Pułtawska, a reszta to są otwarte, piękne dusze. Nic bardziej mylnego. To jest pewien prąd, nurt mówienia o nieheteronormatywności po wojnie. To też było moim obowiązkiem, żeby to napisać. Ale wiesz, trudno się pisze tego typu książkę po tylu latach pracy, kiedy gdzieś z tyłu głowy słyszysz dokładnie takie same rzeczy. Ja nie zwykłam jako historyczka myśleć o tym, że coś się powtarza. Nie lubię tych określeń pod tytułem mamy do czynienia teraz z Republiką Weimarską, a zawsze wtedy odpowiadam, że bardzo bym chciała, żebyśmy żyli w Republice Weimarskiej, bo w 1932 roku był w Berlinie wydany przewodnik po lokalach lesbijskich, który miał ponad 200 stron. Myślę, że nie ma takiej możliwości w Polsce dzisiaj. Daj Boże nam takiego przewodnika w Polsce. Więcej. Natomiast mówiąc sobie już na poważnie, to było bardzo ciężkie obserwowanie tego, co się dzieje w Polsce, tego języka, tego jak wszystkie te tropy, o których ja piszę, nawet nie wracają, one cały czas są. Wystarczy podrapać to po złotko i wychodzi cała ta skomplikowana, homofobiczna struktura stereotypu, kliszy, choroby z zachodu, niepolskości osoby nieheteronormatywnej, etniczności, tego, że to jest zaraza, że to jest plaga, która cię może dotknąć, że są wśród nas, w naszym społeczeństwie uwodziciele, którzy po prostu mogą zabrać swoje dziecko. To wszystko gdzieś jest na kartach dokumentów, które ja czytam, a z drugiej strony mam sytuację polityczną w Polsce, wypowiedzi hierarchów Kościoła, wypowiedzi głównych polityków partii rządzącej, partii w sensie w liczbie mnogiej oczywiście. Więc tutaj nie ma sensu wymieniać nazwisk, bo tego jest mnóstwo, tak? Czyli to są właściwie ministrowie. Czytasz to, co czytasz w tekstach, w teczkach z lat 30. czy 40., jednocześnie czytasz w gazecie tego samego dnia, w którym piszesz tę książkę. To jest... Bo taka jest sytuacja w Polsce. Czyli nie ma żadnego wentyla, tak? Jakby kompletnie pisząc tę historię, jakby cały czas gdzieś jesteś w tym świecie. Z drugiej strony, i to jest chyba najbardziej przerażające, ja przy onych praktycznie oprócz 2 osób, które zresztą wymieniam i dziękuję im bardzo w Polsce, nie konsultowałam swoich badań w Polsce. Ja pracowałam tylko i wyłącznie z historykami z Niemiec, z Austrii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. Wspomnieliśmy o Lutzu, ale jest jeszcze Rainer Hofschild, który rozpoczął w ogóle te badania w roku 1987. Ja miałam wtedy 4 lata. On od 1987 roku prowadzi statystykę mężczyzn skazanych na mocy 175. Ten numer, przepraszam, bo ta liczba rośnie cały czas. Ja w książce napisałam... Nowe badania, nowe historie. Tak. Ja w książce napisałam, że mamy 139 mężczyzn skazanych na mocy 175 w kompleksie obozowym Auschwitz-Birkenau-Monowitz. Dzisiaj już wiem, że mamy ich 140.
Więc to się cały czas zmienia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest 1, 2, 3 osoby. No właśnie to jest ta zmiana, której potrzebujemy, że ta 1, 2, 3, 5 osób są bardzo istotne. Gdyby nie pomoc Jurgena Wenkego, gdyby nie pomoc Jorga Hytera, Luca van Dijk'a, Rainera Hofschilda, Raimunda Wolferta, Anny Hajkowej, Klaudii Schopman, ja nie napisałabym tej książki, bo nie miałabym do kogo zadzwonić, nie miałabym z kim się skonsultować. I to gdzieś, jak mnie pytasz o to, czy było trudno, przy Przemilczanych było bardzo podobnie w tej kwestii, ale to, jak pytasz mnie, czy gdzieś było mi ciężko, to tak, było mi ciężko, bo nie miałam tutaj kogoś, kto mógłby mnie skontrować, kto mógłby mi powiedzieć, jakby ta historia jest istotna. Oczywiście mam swoich starych profesorów, którzy zawsze mnie będą popierać, ale to jest moim zdaniem pewien epilog do onych. Ja te podziękowania, które są w książce, traktuję jako epilog. Piszę tam wprost. Dziękuję Wam, wymieniając nazwiska, że pozwoliliście mi skonfrontować moje badania z Waszą wiedzą, bo w Polsce było to po prostu niemożliwe. Więc ja bym chciał, jak wiesz, nie mam zwyczaju wypowiadać się w imieniu jakiejkolwiek grupy, wypowiadam się zwykle w swoim imieniu, ale chciałem Ci i w swoim imieniu, i myślę, że mogę to powiedzieć, nie będzie to nadużycie, w imieniu polskiej społeczności LGBT. Bardzo Ci chciałem podziękować za tę książkę, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważna książka. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ślicznie.